Cześć na kanale AVIT. Czy polskie prawo karne będzie nas chronić przed AI? To nasz temat na czasie. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, wkraczamy w erę AI. Nieraz słyszeliście, że autonomiczny samochód kogoś potrącił. Czy w takim wypadku odpowiada kierowca, właściciel pojazdu, producent auta, a może producent generatywnego AI? Urządzenia wyposażone w takie rozwiązanie, generatywne AI, mogą same się uczyć i rozwijać. W związku z tym będzie coraz gorzej, ponieważ będą coraz bardziej nieprzewidywalne. Zadajemy sobie pytanie, czy w związku z tym polskie prawo karne będzie nas przed tym chronić? Na to pytanie postara się odpowiedzieć dr Izabela Jankowska-Prochot z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W tym opisanym przez pana redaktora stanie faktycznym, jedyne co wiadomo to tyle, że nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej autonomicznego robota, czyli tego samochodu, który do wypadku doprowadził, co wynika z obecnego kształtu przepisów prawnokarnych, które nie dopuszczają, aby podmiotem przestępstwa i przedmiotem kary był ktoś inny niż osoba fizyczna, czyli robot nie może być. Ale i to jest oczywiście sytuacja groźna, niebezpieczna, jako że autonomiczne roboty uczą się w procesie bieżących interakcji, one mają wpływ na ich funkcjonowanie, mają tysiące, miliony, miliardy danych, w efekcie czego ich zachowania są trudne do przewidzenia. Ale w tym konkretnym opisanym przez pana redaktora stanie faktycznym, gdyby się udało przypisać te przestępcze działanie lub zaniechanie podjęte przez ów samochód do konkretnej osoby, a więc do tego kierowcy, operatora, właściciela bądź posiadacza, to istniałaby możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej tej osoby lub tych osób przy jednoczesnym założeniu, że dałoby się dowieść, że nie były w stanie przewidzieć tej sytuacji i nie dopuścili do jej wystąpienia tym osobom. Mogłyby one wtedy ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwo umyślne lub nieumyślne. Z przestępstwem umyślnym mielibyśmy do czynienia wtedy, gdyby te osoby posłużyły się tym samochodem tak jak narzędziem i w wyniku ich działań lub zaniechań doszłoby do popełnienia czynu zabronionego. Natomiast z nieumyślnością mielibyśmy do czynienia wtedy, gdyby tej szkody nie chciały, ale w wyniku ich lekkomyślności lub niedbalstwa doszłoby do tej szkody bądź do narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo. Ale wtedy trzeba by było dowieść, a byłoby to bardzo trudne, że w tym łańcuchu projektowania, szkolenia, posiadania i usług one rzeczywiście ponoszą za to winę. I z tego też powodu uważam, że konieczne byłoby stypizowanie odpowiedzialności karnej autonomicznych robotów, albowiem prawo rozwija się bardzo dynamicznie i powinno nadążać za bieżącymi zmianami społecznymi. Dziękuję. Dziękuję pani za tę wypowiedź. No cóż, sami słyszeliście, póki co odpowiedzialny jest za wypadek człowiek, ale czekamy na moment, aż urządzenia wyposażone w generatywne AI będą mogły być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. To był temat na czasie. Dziękuję.